Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania. Dzisiaj zaczynamy troszeczkę inaczej, ponieważ nie mam sweterka, ale mam motyw, z którego właśnie powstanie i nie mogłam się oprzeć, żeby Wam go pokazać, ponieważ jest to motyw, który skomponowałam sobie sama. I dzisiejszy projekt powstanie właśnie dzięki współpracy z firmą, która produkuje takie motki. Jest to firma Kokonki. I żeby stworzyć taki motek, wystarczy wejść na stronę kokonki.pl. Ja oczywiście w opisie na dole podam linka, gdzie można znaleźć właśnie taki motek i zacząć komponować swój własny motek. Ja do tego sweterka wybrałam kolekcję motków kokonek Recoton, czyli będzie to sweterek 100% bawełniany, z czego 50% to jest bawełna, a drugie 50% to jest bawełna regenerowana, czyli sweterek będzie naturalny, ekologiczny, lekki, wiosenny. I co dalej? System podpowiada nam do stworzenia kokonka w stylu ombre, czyli do takich przejść kolorystycznych. Ja natomiast skontaktowałam się z obsługą klienta i poprosiłam o motek melanż, czyli tak jak widzicie, na moje własne zamówienie własny motek stworzyłam z 4 nitek w kolorze ciemny, szary, jasny, szary, szary i perłowa biel, 2000 metrów, 470 gram. Nie wiem, ile jeszcze mi wejdzie, to powiem Wam później. Oczywiście Wy możecie stworzyć własną dowolną kompozycję. Może być to właśnie motek ombre bądź motek melanż. Natomiast jeśli boicie się tworzyć właśnie takich kolorów, to ja również mogę Wam zaproponować taki sweterek jednokolorowy, bo oczywiście są dostępne takie właśnie motki w jednym kolorze. Wystarczy właśnie wybrać jeden już kolor, również 4 niteczki i długość i motek gotowy. Także ten sweterek, tak jak Wam powiedziałam, powstaje konkretnie pod tego rodzaju motek z kolekcji Recoton. Ja bardzo serdecznie Was zapraszam do odwiedzenia tej stronki, wybrania sobie własnych właśnie kolorków, stworzenia własnej kompozycji, ponieważ to, co zawsze powtarzam, ja uwielbiam, gdy tworzymy coś nietypowego, coś dla siebie, coś, czego nigdzie nie ma. Także jeśli Wam się podoba ten sweterek, który zaraz Wam pokażę, ja już wiem, jak on będzie wyglądał, to oczywiście zapraszam Was na stronkę i na część dalszą mojego filmiku. Ja zabieram mojego kotka i biorę się do pracy. I mój sweterek już gotowy. Tyle pozostało z mojego wielkiego motka. I banderolka. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą banderolkę, to nie zdejmujcie jej. Ja robiłam cały czas z banderolką, naprawdę do samiutkiego końca, aż w końcu wyciągnęłam taką część włóczki. Bardzo fajnie się przerabia ze środeczka, cały czas wyciągamy włóczkę w banderoli i nic się z tym nie dzieje, także polecam. Jeśli chodzi, słuchajcie, o ten sweterek, to tak, ja przerabiałam go na szydełku 3 mm, to nie to szydełko, 3 mm. Można pokusić się o przerobienie na większy. Producent nawet zaleca do 4 mm. Ja zaczęłam już na 3, ale tak naprawdę można na 3,5, na 4. Wtedy wzorek będzie taki luźniejszy, będzie miał większe przerwy, będzie bardziej przewiewny. I tak, najpierw powiem Wam coś o samym wzorze. Tak jak tutaj widzicie, chcę Wam tutaj pokazać do kamerki, abyście widzieli, jak to wygląda. To są słupki reliefowe wbijane z przodu i robione dookoła. No, będziemy robić ślimakiem, ale to zaraz Wam powiem. I ja właśnie jestem bardzo zadowolona z tego, że mogłam ten wzór wykorzystać właśnie przy tej włóczce, przy tym motku, ponieważ jak wiecie, słupki reliefowe są dosyć ciężkie, one też zżerają tak naprawdę włóczkę, bo zahaczamy w zupełnie innym miejscu i nie każda włóczka się do tego nadaje, bo będzie tworzyła taki rodzaj sztywnego swetra, a ta bawełna, dzięki temu właśnie, że ona ma luźne te niteczki, one nie są skręcane, możemy stworzyć fajny wzorek. Zobaczcie, jak on się tutaj układa. On jest taki elastyczny, mięciutki i właśnie nie jest zbity przez te niteczki, które luźno sobie tutaj wplatają się we wzorek. One nadają takiego właśnie jednocześnie wypukłości i lekkości. Lekkości, dlatego że słuchajcie, ja postanowiłam wykorzystać cały motek, więc mój sweter waży około 470 gramów. Natomiast jest też dosyć długi, jak dla mnie. Ja jestem niska, więc mój sweter ma 65 cm długości, więc już jest dla mnie długi.
I ja właśnie uważam, że bardzo fajnie zrobić sobie na przykład taką tunikę, sweter tunika z tego właśnie motka. Być może jeszcze przerobię sobie taką tunikę jednokolorową, czemu nie? Bo wiadomo, jeśli chodzi o kolor, to nie sugerujcie się tym, bo kolorki możecie dobierać swoje, może być jednokolorowe, bądź melanż naprawdę przeróżnych kolorów. Ja skupiam się bardziej na wzorze. I tak jak mówię, z tego swetra można zrobić fajną tunikę, bo będzie po prostu lżejszy. Sweter będzie lżejszy niż ze standardowych włóczek. Wzór się do tego jak najbardziej nadaje, włóczka się nadaje, nitki się nadają. Naprawdę można sobie zrobić fajny, długi sweter i nie będzie taki ciężki. To jest chyba mój pierwszy sweter, który się udało zrobić taki lekki i tak przy takiej długości. Więc ja jestem bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o sam krój, to tak jak widzicie, mój sweterek ma rękawy 3/4, nie ma tutaj wykończeń, oczywiście można sobie je stworzyć, można modyfikować, ja w trakcie robienia filmu wszystko Wam powiem. Robimy go, no właśnie, raglanem od dołu. Ja bardzo polecam, żebyście się przekonali do swetrów raglanowych od dołu, bo to jest właśnie ten plus, że my od razu robimy sobie rękawę i tutaj tułów na szerokość. Czyli nie ma prawa, żebyśmy zrobili sweter, w który nie wejdziemy. Po prostu od razu sobie ustalamy szerokość naszego swetra, naszych rękawów. Robimy w spirali dookoła. Dopiero w tym momencie tutaj łączymy i tworzymy linię raglanową, która też naprawdę jest bardzo prosta. Ja w trakcie robienia właśnie swojej linii raglanowej tłumaczę, jak ją zrobić. Nie bójcie się tego, bo tak naprawdę polega to tylko na zdejmowaniu oczek w 4 miejscach i to zdejmowanie oczek można na różny sposób przerabiać w zależności od tego, jaką chcecie tutaj osiągnąć wysokość. Jest to naprawdę proste. Mam nadzieję, że Wam to dobrze wytłumaczyłam, a jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to oczywiście piszcie do mnie na Facebooku, na Instagramie bądź w komentarzach. Ja oczywiście Wam pomogę. I na samym końcu ja postanowiłam dorobić sobie właśnie taki duży ściągacz. Ten ściągacz może być jeszcze dłuższy, sweter może być właśnie bardzo długi. Wówczas oczywiście trzeba sobie dopasować odpowiednią ilość tego motka, przewidzieć, jaki długi chcecie sweterek. I tak samo na końcu przerabiam jedynie właśnie jeszcze rękawki. Więc tak naprawdę, słuchajcie, ja połączyłam, łączeń nie mam prawie żadnych, nie mam, ponieważ mój motek był w całości z jednej włóczki, żadnych węzełków nie było, więc tu jest jedyne miejsce, w którym ja doczepiłam sobie włóczkę na ściągacz i tutaj ewentualnie do wykończenia rękawków, aczkolwiek nie było to konieczne, no chyba, że chcecie tak samo zrobić sobie ściągacz, bo góra również poszła ciągiem, nic tutaj nie musiałam doczepiać, więc nie mam żadnych łączeń. Dlatego, słuchajcie, sweter też jest dwustronny. Oczywiście wzór jest, słuchajcie, na tyle, można powiedzieć, elastyczny, gruby, wypukły, że wszystkie łączenia można pochować. Naprawdę nie będzie tego w ogóle widać. Mam na myśli łączenia właśnie a propos ściągaczy. Jeżeli doczepiamy sobie jakiekolwiek włóczki, to łatwo pochować. No i ja teraz próbuję wywinąć ten sweterek, żeby Wam pokazać, że jest to dzieło dwustronne. Że z drugiej strony również powstaje nam taki fajny wzorek. To już są takie bardziej może poziome paski, też są takie troszeczkę wypukłe. Może linia raglanowa już nie jest tak widoczna, ale coś tam widać. Jest taka bardziej może delikatniejsza. Natomiast właśnie na dole też mamy tutaj zakończenie takim ściągaczem. Ja dlatego celowo użyłam takie ściągacze, a nie inne. W ten sposób przerabiałam, żeby właśnie sweter był dwustronny. Mamy 2 w jednym. Jak nam się znudzi jeden wzór, to przekładamy i mamy drugi wzór. Naprawdę sweter uważam, że się bardzo przyjemnie robi. Jest to projekt tak naprawdę, który mi pochłonął może 6 dni. Ja po prostu nie mogłam się od niego oderwać, fajnie się przerabiało, lekko, widać od razu efekty, od razu po prostu się fajnie też po połączeniu można nałożyć na siebie i sprawdzić, jak się będzie układał. No i wydaje mi się, że ten ściągacz na dole bardzo mnie kusi, żeby był właśnie dłuższy, więc w planach mam przerobić sobie taki sweter jeszcze właśnie dłuższy, nawet właśnie a propos takiej sukienki i na pewno nie będzie taki ciężki. Wiem, że wstęp był trochę długi, muszę po prostu coś powiedzieć, bo jestem naprawdę bardzo zadowolona. Oczywiście nie patrzcie na mój kolor, bo kolorki możecie dobrać sobie swoje, może być jednokolorowe, mogą być melanże, może być nawet ombre, czemu nie. Wszystko zależy od tego, co Wam w duszy gra i co naprawdę lubicie, jakie kolory. Ja Wam pokazuję wzór, pokazuję Wam, jak go przerobić, a Wy tworzycie swoje ulubione
kolory. Także jeżeli jesteście zainteresowani takim swetrem, proszę napiszcie komentarz, czy go zrobicie. I oczywiście zapraszam na dalszą część filmu. Nasz sweterek zaczniemy od przygotowania sobie 2 rękawków i następnie tej części środkowej, panel tylny i przedni. Oczywiście wszystko przerabiamy dookoła w tak zwanej spirali, więc nie będziemy robić żadnych łączeń. Ja chcę, żeby wzór ładnie szedł, więc połączenie zrobimy tylko na początku, a później będziemy sobie dookoła pracować. I ja zaczęłam od rękawków, dlatego że mam motek w całości i żeby unikać łączeń nitek i żeby ładnie sweter wyglądał, a wręcz nawet był dwustronny, bo tak jak Wam pokazywałam, wzorek można właśnie tworzyć dwustronnie, to po prostu przerabiając najpierw rękaw, odcinam sobie już włóczkę i później przerabiając właśnie tą środkową część, włóczkę zostawiam, bo tą włóczką będziemy łączyć sobie rękawki. Więc jeżeli robicie tak jak ja, to polecam sobie najpierw przerobić rękawki. Ja tworzę rękawek 3/4, więc mój rękawek nie jest zbyt długi, ma około 25 cm. Ja polecam przyłożyć sobie centymetr do Waszego ulubionego sweterka i sprawdzić, ile potrzebujecie wykonać długości tego rękawa. Długość wykonujemy do paszek. Tutaj w tym momencie cały etap, który będziemy robić, to jest wszystko wysokość do paszki, czyli po prostu musicie przyłożyć centymetr do paszki i stwierdzić, ile po prostu centymetrów musicie przerobić, żeby rękaw na przykład był 3/4 bądź też długi. Oczywiście na końcu zawsze można sobie wykończyć ściągaczem, aczkolwiek ja chyba się waham, raczej tutaj ściągacza nie będzie. Więc po prostu na początek planujemy długość do paszki. Ja bardzo polubiłam tworzenie sweterków raglanowych od dołu, ponieważ ciężko się tutaj pomylić. Od razu robimy sobie szerokość sweterka, nie musimy się martwić, jak nam wyjdzie. Od razu szerokość rączki. Szerokość rączki to jest szerokość w najszerszym miejscu, czyli tak naprawdę pod paszką. Cała ten rękaw musi Wam po prostu przejść przez rękę i być pod paszką odpowiedni. Rękawu już później nie rozciągamy, nie rozszerzamy, więc tak naprawdę będziemy go tylko zwężać. Musi Wam po prostu ten rękaw przejść przez rękę i zatrzymać się w tym miejscu, gdzie są paszki. I tak samo oczywiście robimy drugi rękaw i tułów również możemy w trakcie robienia przymierzać na siebie, patrzeć jak leży, czy jest odpowiednia szerokość. Dlatego ja polubiłam ten sposób robienia sweterków, bo po prostu od razu wiem, czy sweterek się ułoży, czyli robimy do tego momentu. Natomiast góra tak naprawdę też bardzo prosta jest do stworzenia. Ja Wam później powiem, jak sobie właśnie kalkulować tutaj tą linię reglanową, ile tych zwężeń zrobić, zmniejszeń. To wszystko też jest bardzo proste i łatwe do obliczenia. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to, ile zajmie góra. Ja już przerobiłam trochę z tych sweterków, więc wiem, że ten reglan tutaj to u mnie jest około 25 cm, więc rękawek siłą rzeczy też jeszcze około od 20 do 25 cm będzie tutaj nadbudowany. To jest takie mniej więcej szacowane, nie bazuje na dokładnych cyfrach, bo zawsze w trakcie jeszcze możemy właśnie sobie modyfikować i zmieniać. Nie bójcie się tego robić, robimy dla siebie, więc każda próba zmiany jest dobra. Czyli tak, słuchajcie, ja już mam jeden rękaw przerobiony i wiem, że muszę nabrać 60 oczek łańcuszka. Wy natomiast po prostu przeróbcie sobie próbkę, na przykład z 40 oczek i ja robię tak, że po prostu każdą próbkę, do każdej próbki staram się zrobić w miarę wysoko, żeby wiedzieć, czy wzór się będzie zwężał, czy rozszerzał. Przykładam sobie wtedy centymetr i sprawdzam od tej strony, gdzie mam tutaj łańcuszek, ile oczek mi weszło właśnie na 10 cm i odpowiednio sobie można przemnożyć. Ja już wiele razy wspominałam taką metodę krzyżową w matematyce. Jeśli pamiętacie, to możecie z niej skorzystać. A jeśli nie lubicie matematyki, to po prostu możecie metodą prób i błędów tworzyć taki łańcuszek, aż po prostu uzyskacie odpowiednią szerokość tutaj rękawa. Ja mam tutaj około 15 cm. Jeśli chodzi o rozciągliwość, to wzór się dosyć nie rozciąga, aczkolwiek jeśli go spróbujemy naciągnąć, to na pewno gdzieś się rozszerzy i będą właśnie widoczne takie dziurki. Więc jak najbardziej próbujcie, nie bójcie się, a ja już na próberce, znaczy na moim rękawku pokazuję Wam, jak będzie wyglądał wzorek. Więc zaczniemy sobie od nabrania oczek łańcuszka. Ja pierwszy rząd wraz z łańcuszkiem przerabiam na mniejszym szydełku 2,5 mm, ponieważ ten pierwszy rząd lubi się zazwyczaj rozszerzać. Dopiero w drugim rzędzie zmienimy sobie na 3 mm. Więc trzeba sobie po prostu wziąć o pół milimetra większe szydełko. Robimy podstawową pętelkę i teraz będziemy robić oczka łańcuszka, z tym, że ja przerobię kilka, żeby Wam jeszcze pokazać taką metodę do łączenia. Przerobię sobie 3
4, 5, 6, 7 i zatrzymuję się na chwilę, wyciągam sobie tutaj troszeczkę dłuższą pętelkę, tu mam nitkę prowadzącą i cofam się tutaj na koniec, do ostatniego oczka. Tu mam początkowe oczka łańcuszka, odwracam sobie ten łańcuszek, żeby wydobyć taką środkową tutaj pętelkę, zaczepiam sobie szydełko, następnie idąc tutaj od tyłu, gdzie mamy właśnie te środkowe pętelki, z powrotem zaczepiam na szydełku tą nitkę, która tutaj się rusza, czyli tam, która się rusza, dla mnie jest ta tutaj z brzegu. To jest właśnie bardzo ważne, żebyście pamiętali, że ta ruszająca się nitka ruchoma jest tutaj po tej stronie. Czyli mam zaczepiony właśnie w taki sposób łańcuszek. Dzięki temu, słuchajcie, będzie bardzo łatwo połączyć ze sobą dwa łańcuszki. Ta metoda zazwyczaj sprawdza się właśnie bardzo dobrze przy tworzeniu szerszych łańcuszków, dłuższych łańcuszków, bo ja na przykład na tył nabrałam na panel tylny i przedni razem aż 200 oczek, więc żeby złączyć taki łańcuszek i cudem, żeby się udało, żeby się nie poprzekręcał, to jest naprawdę ciężko, więc bardzo fajna metoda jest właśnie na to, żeby zahaczyć sobie ostatnie oczko i przerabiać sobie łańcuszek dalej. Czyli tak jak Wam pokazywałam, po prostu wbijam się w ostatnie oczko, tu patrzę, żeby szedł równo łańcuszek, tak naprawdę trzymam go tutaj od tyłu, mam tylne pętelki i wbijam się szydełkiem tutaj, w ten sposób, gdzie jest nitka prowadząca. I dalej przerabiam sobie moje oczko łańcuszka. Tego łańcuszka oczywiście nie ściągamy i luźno przerabiamy sobie oczka. Ja przerobię sobie 60 i mam już nabrane moje 60 oczek łańcuszka. Następnie nie robimy żadnego dodatkowego oczka, tylko mamy tutaj pętelkę, którą nabraliśmy, łączymy sobie z tą pętelką. Czyli przekładamy to, co mamy na szydełku, przez tą pętelkę w ten sposób. Teraz słuchajcie, uwierzcie mi, jeżeli dobrze zaczepiliście tak jak ja, nie trzeba patrzeć, czy łańcuszek się nam poskręcał, wszystko na końcu nam wyjdzie, pod warunkiem, że będziemy teraz pracować tutaj na tej tylnej pętelce. Czyli tak, mamy tutaj takie oczko łączeniowe, połączone właśnie tutaj z tą pierwszą pętelką. Robimy sobie 2 oczka do góry, raz, 2. Będzie to nasz pierwszy słupek. Zaznaczcie sobie ten pierwszy słupek, po prostu wbijając po raz pierwszy tutaj właśnie w to pierwsze oczko, znacznik, w ten sposób. Następnie będziemy wykonywać słupki, zwykłe słupki, więc kolejnym oczkiem do naszego słupka jest taka wolna pętelka ta, bo ta tutaj, zobaczcie, ona jest właśnie z łączenia. Tutaj jest taka pętelka, która mamy takie przejście, pomijamy to przejście, bierzemy kolejne wolne oczko, czyli u mnie jest to tutaj. I robimy sobie zwykły słupek, czyli narzut przez 2 i znowu przez 2. Tutaj mam mniejsze szydełko, więc gorzej mi się tutaj będzie przekładać, ale się udało. Czyli tak, znowu narzut, wbijamy się w środkową pętelkę łańcuszka, przekładamy sobie włóczkę, znowu robimy tutaj narzut, nabieramy włóczkę na szydełko przez 2, włóczka na szydełko przez 2. Takie zwykłe słupki, mam nadzieję, że słupki są opanowane. Robimy po prostu cały czas dookoła, wbijając się w tylną pętelkę słupki. Pierwszy początkowy łańcuszek zawsze jest, może sprawiać więcej problemów, ale uwierzcie mi, później się bardzo fajnie, przyjemnie robi, więc trzeba się na początek przemęczyć, ale później będzie wszystko ok. I teraz ja sobie przerobię tutaj właśnie dookoła. Pamiętajcie, żeby nie pomijać żadnych oczek. Robimy tyle, ile miało być cały czas. I zrobię sobie dookoła i pokażę Wam to przejście. I ja już tutaj jestem prawie na końcu. Pozostały mi jeszcze do przerobienia 2 oczka. Tutaj wiem, że może Wam sprawiać na przykład trudność sprawdzenie, które te oczka są ostatnie. Ja zawsze stosuję taką metodę, że jeżeli nabrałam 60 oczek, to ma być 60 słupków, więc po prostu, jeżeli nie mam pewności, gdzie się jeszcze wbić, a tu mam na przykład takie właśnie zaciągnięte oczko, bardzo małe, to liczę sobie, czy mam już te 60 słupków. W ten sposób. I jeszcze mam tutaj właśnie jedno do zrobienia.
Słupki, mam na myśli tutaj oczywiście to, co zrobiliśmy przed chwilą, czyli liczymy sobie każdy taki słupek i sprawdzamy. Pierwsze początkowe 2 oczka liczyły się jako słupek, więc jak najbardziej też wliczają się do wzoru. I teraz odkręcamy sobie całkowicie tak robótka, żeby właśnie, widzicie, było równo. Tą metodą da się ładnie wyrównać, więc tworzymy dookoła wzór, więc pamiętajcie, żeby właśnie nie był nigdzie tutaj poskręcany i dopiero kiedy macie pewność, że nie jest poskręcany, oczywiście układamy tutaj górą, na dół idzie to zaczepienie, góra do góry w ten sposób. Ja już sobie odepnę mój marker, już mi tak naprawdę nie będzie potrzebny, jesteśmy w tym miejscu, był potrzebny do patrzenia, gdzie właśnie mamy nasze 2 oczka. I zobaczcie, tutaj przerabialiśmy 2 oczka, raz, 2, ja wbijam się tak naprawdę w oczko trzecie, czyli tak naprawdę już od tego słupka i będę tutaj od razu już łączyła, więc zbliżamy do siebie robótkę, dosyć ciasno, żeby nie było luźno. Przerabiamy, łączymy sobie oczkiem ścisłym. I mam przerobiony pierwszy rząd, tu sobie można jeszcze zaciągnąć. Jeśli sprawia Wam problem stworzenie takiego okrążenia, możecie robić to również metodą samego łańcuszka i przerobienia sobie bez łączenia, najpierw metodą słupków i dopiero właśnie później, kiedy jesteście w tym miejscu, trzeba po prostu połączyć ze sobą 2 końce. Minusem jest takim to, że będzie właśnie tutaj wtedy taka dziura, ale ja jak robię takie sweterki i tak łączę, to tą nitką staram się po prostu od razu sobie przeszyć dalej, żeby nie tworzyć takiego miejsca. Po prostu będzie brakowało tego wtedy połączenia, ale tą włóczką poprzekładać sobie tam w kolejne oczka, żeby właśnie tego nie było widać. Jak najbardziej ta metoda też jest dozwolona, nawet jest po prostu prostsza dla osób, które może mają problemy właśnie z pracowaniem, od razu łączamy łańcuch. I teraz robimy sobie dalej. Ja już wyciągam moje szydełko, biorę sobie szydełko 3 mm i będziemy od razu przerabiać wzór. Już nie będę nic łączyła, więc tak naprawdę robimy w okrążeniach cały czas. Z tym, że tak, nie powiedziałam może najważniejszego, kiedy obliczacie sobie i robicie swoje próbki i później już kalkulujecie, ile nabrać oczek, pamiętajcie, żeby w każdym Waszym panelu była parzysta liczba oczek, zarówno w rękawach, jak i właśnie w tym głównym panelu, ponieważ do reglanu nosem jest potrzebna liczba parzysta oczek, więc pamiętajcie o tym, że rękaw na przykład, jeżeli Wam wyjdzie, nie wiem, 63, to dodajcie na przykład 64, jedno oczko więcej nie zrobi większej różnicy, a na pewno zrobi dużą różnicę przy rozplanowywaniu reglanu. I tak samo robimy właśnie z panelem przód i tył, zawsze liczba parzysta oczek. Ok, to oczko pierwsze wyciągam sobie troszeczkę większe, luźniejsze, robię sobie narzut i będziemy teraz przerabiać słupki reliefowe, natomiast będą one wbijane tylko od przodu. Cały wzór jest cały czas taki sam, słupki reliefowe wbijane od przodu, czyli co? Tutaj, gdzie miałam to łączenie, tu, na razie to pomijam, biorę następny słupek, czyli wbijam się jak gdyby pomiędzy ten słupek, tak żeby go sobie tutaj luźno zahaczyć i przekładam włóczkę przez niego w ten sposób i dopiero wykonuję swój słupek. Czyli muszę po prostu zahaczyć sobie o ten słupek. Ja jeszcze wyjątkowo tutaj zaznaczę sobie to miejsce, gdzie zaczynałam wykonywać, tak żeby Wam właśnie pokazać, w którym momencie jest to przejście, natomiast nie jest to koniecznie. I robimy dalej, czyli znowu narzut, bijamy się tak, żeby zahaczyć cały słupek w ten sposób, czyli muszę iść do tyłu, zahaczać i gdy mam zahaczone, przeciągam sobie włóczkę przez cały ten słupek i wykonuję sobie kolejny słupek. Cały czas tak samo. Bijamy się od przodu. Nie będzie tutaj wbijania od tyłu. Wzór stworzony jest właśnie z słupków reliefowych wbijanych od przodu. Na początku właśnie trzeba przejść przez ten początkowy łańcuszek. Może być troszeczkę trudniej, ale później się bardzo fajnie już bija i ładnie idzie wzór. Czyli zobaczcie, cały czas tak samo. Ja sobie kilka tutaj z Wami przerobię. Jeśli chcecie, żeby właśnie te słupki były
te dziurki pomiędzy słupkami były większe. Jak najbardziej możecie nawet spróbować wziąć większe szydełko, 4 mm. Na pewno będzie taki sweterek luźniejszy, miał więcej po prostu takich dziurek. Ja sama jestem ciekawa, jakby to wyszło, ale no już zaczęłam robić na 3, więc przerabiam sobie na 3. Szydełku 3 mm. I przerabiamy sobie tak cały czas. Ja pokażę Wam jeszcze na końcu, jak to będzie wyglądało, czyli dookoła. Ja już przerobiłam sobie prawie tutaj wszystkie oczka. Jeszcze zatrzymuję się tutaj, żeby Wam pokazać tak naprawdę tutaj właśnie tą końcóweczkę. I zobaczcie, przez to, że ja sobie zaznaczyłam, to wiem, że z poprzedniego rzędu tu mam zaznaczone, pozostały mi jeszcze tutaj 2 oczka. To i to, ono jest właśnie cieńsze, więc przerabiamy sobie jeszcze te 2 oczka. I to ostatnie właśnie oczko, to jest to oczko łączeniowe, gdzie przerabialiśmy sobie do góry 2 oczka łańcuszka. To jest moje właśnie ostatnie i ja teraz je przerabiam tutaj, w tym miejscu. Też trzeba je przerobić. Przerabiamy sobie cały czas tak samo. I jestem w miejscu, gdzie zaznaczyłam sobie właśnie ten pierwszy słupek, a tak naprawdę nie było to konieczne. Ja po prostu chciałam Wam pokazać, bo jeżeli robicie dookoła, to za każdym razem po prostu nie ma mowy, żeby się nie pomylić i pominąć jakikolwiek słupek. Po prostu widzimy, który jest kolejny, tak? Jesteśmy tutaj, więc następny jest ten. Cały czas po prostu musimy przerabiać sobie dookoła nasze słupki w ten sposób. Czyli mój kolejny słupek wychodzi z tego oczka, więc przerabiam sobie tutaj. I to jest właśnie ten moment łączenia, że po prostu w pewnym momencie nie ma żadnego łączenia, tylko cały czas przerabiamy sobie. I teraz zobaczcie, jesteśmy już przy drugim rzędzie i ja po prostu się zatrzymuję, żeby Wam pokazać, że jeszcze ten przedni słupek, żeby go wyciągnąć, to musimy tak, znowu się wbić, tylko tu jest tam pętelka oczka i tu jest taka pętelka, również pod tą pętelkę i również z tej strony pod tą. Musi być słupek luźno, nie możemy się wbijać o tak, bo wtedy zahaczamy sobie, widzicie, o tą pętelkę, nie może tak być, musi być luźno latać sobie właśnie ten słupek z poprzedniego rzędu, bo wbijamy się po prostu w wysokość z poprzedniego rzędu, czyli nie tu, tylko właśnie tu jak najbardziej pod oczkiem i jeżeli widzimy, że nie zahaczyliśmy żadnej dodatkowej pętelki, to znaczy, że dobrze wbiliśmy się. Tak naprawdę może właśnie przy tym drugim rzędzie być taki problem, ale później, tak jak już mówię, łatwo się to przerabia i szydełko samo się pcha, już wie, gdzie ma iść, więc nawet przy większym szydełku będzie to pewnie lepiej widać. I zobaczcie, że ja przerabiam już sobie cały czas dookoła, czyli już po prostu nie ma żadnych przejść. W ten sposób. Czyli dalej przerabiamy sobie po prostu wszystkie słupki. Tu, gdzie mamy łączenie, tak naprawdę już po prostu nie widać tego w tym pewnym momencie, gdzie było to łączenie. Sugerujcie się oczkiem, słupkiem, oczko, słupek, oczko, słupek, oczko, słupek, tak? Po prostu ma być tak samo, tyle samo słupków, co na początku. Tu jest łączenie, czyli tu mam słupek i tu mam słupek. Tu akurat pokazuję Wam właśnie pod tym miejscem. Na razie widać taki spad, później po prostu tego nie będzie widać. Jedynie właśnie jak odwrócicie na lewą stronę, to widać tutaj tylko takie przejście, ale to też jest takie bardzo mało widoczne. Słuchajcie, jeśli chodzi o to, ponieważ ja nie znaczę sobie rzędów, bo wiem, że tutaj, gdzie miałam ten sznureczek, to jest mój rząd początkowy, czyli co za tym idzie, ten słupek zawsze będzie szedł równo i tutaj po prostu kończę zawsze w tym miejscu na górze, gdzie mam ten sznureczek. I tak samo jest właśnie tutaj, miałam sobie tutaj sznureczek i jak sobie popatrzycie, jak biegnie ten słupek po kolei idąc, możecie właśnie dojść do tego, gdzie należy skończyć, żeby właśnie była równa linia w stosunku właśnie do początku. A jeśli chodzi o to, ile rzędów właśnie robić, to tak jak ja mówiłam, że musicie sobie to wymiarować sami. Ja nie liczę też rzędów dookoła, ile zrobiłam, ponieważ tu bardzo łatwo można sobie policzyć, ponieważ możemy sobie liczyć te przestrzenie tutaj pomiędzy. I ja właśnie tak robię w tym wzorze, żeby zrobić 2 takie same rękawki. Po prostu zatrzymuję się w miejscu, gdzie mam właśnie tą linię i liczę sobie, ile mam tutaj takich poziomych pasków, poziomych linii. Jak Wam rozszerzę, to właśnie będzie widać.
mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tak staram się właśnie je policzyć w ten sposób, żeby dwa rękawy były po prostu takie same. Jeśli lubicie liczyć okrążenia, jak najbardziej możecie liczyć. Ja wiem, że u mnie się to nie spisuje, zawsze gdzieś się gubię kartkę albo po prostu rzędy, więc po prostu liczę do dołu, do momentu właśnie w jednym miejscu, czyli po prostu w tym miejscu, gdzie jest sznureczek, ile takich, zaczynając od dołu, ile takich tutaj paseczków mam do góry. Niestety rozszerzając i pokazując mi się tutaj wszystko marszczy, ale chodzi o te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i wtedy wiem, że zrobię drugi rękaw tak samo. I oczywiście przygotowujemy sobie dwa rękawy, ja muszę zrobić jeszcze drugi i robimy sobie oczywiście tak samo tułów, tylko tułów oczywiście musi być szerszy, większy. Ja nabrałam sobie aż 200 oczek i mój ma 50 cm szerokości, a właśnie tutaj jeszcze nie jest skończony, robię go dalej, więc oczywiście jeśli skończę te części, to zabieramy się już za łączenie. Ja już przerobiłam sobie wszystkie 3 części potrzebne do złączenia sweterka. Ja, tak jak mówiłam, kończymy w tym panelu środkowym, nie odcinamy tutaj sobie włóczki, będziemy pracować dalej. Natomiast zanim będziemy łączyć, trzeba sobie przygotować środkowy panel. To znaczy trzeba po 2 oczka wyznaczyć z każdego brzegu. Z tego i z tego. I oczywiście robimy to równo, dlatego ja zawsze mówię, że warto mieć parzystą liczbę oczek, żeby sobie po prostu łatwo dzielić. Czyli ja miałam 200 oczek, to teraz, to jest powiedzmy moje koło sweterka, wyznaczam sobie 2 obok siebie tutaj oczka, czyli w środku pozostanie mi 98, 98, a tutaj 4 oczka. I tak samo Wy zróbcie, zapnijcie sobie markerem te oczka, one muszą być właśnie koło siebie, więc potem będziemy już łączyć sobie rękawek. I oczywiście rękawek odcinamy sobie tutaj włóczkę, można sobie tak przeciągnąć, ona się tutaj zablokuje, nie będzie się dalej pruła, natomiast ją sobie po prostu też wrobimy. I już Wam pokazuję, jak będziemy łączyć. Jestem przy moim pierwszym markerze, to jest właśnie miejsce, w którym ja sobie zaczynam okrążenie, więc warto mieć inny kolorek tego znacznika, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest pełne koło. I tak jak Wam wcześniej mówiłam, to jest mniej więcej właśnie po długości to miejsce, w którym tutaj zaczynaliśmy i można sobie właśnie przejść paluszkiem i zobaczyć, który to jest rząd. Jeżeli nie znaczyliście, ja nie znaczyłam, więc w taki sposób to robiłam. I teraz tak, wypinam sobie na chwilę ten pierwszy marker, robię sobie narzut, bijam się tutaj tak, jakbym przerabiała to oczko, ale go jeszcze nie przerabiam i od razu biorę sobie właśnie rękawek i rękawek również kończy nam się w ten sposób, że mamy taki słupek wysoki i niski. I ja się teraz będę tutaj wbijała tak, jakbym robiła rękaw dalej, czyli w ten kolejny słupek, tutaj na razie ten zostawiam, w ten kolejny słupek, czyli mam 2 słupki na szydełku i przeciągam po prostu przez te 2 słupki i robię sobie z niego jakby jeden słupek. I ja sobie tutaj od razu zaznaczam tym samym znacznikiem to pierwsze oczko, które przerobiliśmy. Starajmy się to w miarę właśnie przybliżyć te słupki, żeby zrobić taki trochę dosyć ściaśnięty. I dalej przerabiamy sobie rękaw cały czas, aż do momentu, kiedy przerobimy już prawie ostatnie oczko rękawu, dojdziemy do końca i będziemy łączyć z drugą częścią. Ja już sobie przerobię. I przerobiłam sobie tutaj dookoła ten rękawek i teraz jestem właśnie z tej strony, gdzie tutaj zaczynał nam się rękaw, gdzie się w tym momencie skończył rękaw. I teraz tak, zostały mi jeszcze tutaj 2 oczka, więc jeszcze jedno tutaj przerabiam. Natomiast to ostatnie będę dokładnie tak samo przerabiała jak to pierwsze, czyli dzięki temu, że wpinałam sobie właśnie tutaj znacznik, to wiem, że oczko, z którym muszę ja połączyć, to jest tutaj ten słupek. I teraz robimy dokładnie tak samo, jak robiliśmy na początku, czyli narzut. Pobieram sobie tutaj ten słupek z przodu i również ten słupek. I teraz dodatkowo dołączę sobie tą tutaj końcówkę włóczki z poprzedniego właśnie oczka, żeby sobie ją ładnie wrobić i już mieć po prostu ładnie zakończoną. I w ten sposób mam przerobione kolejne oczko i to również tutaj zaznaczamy tym samym tutaj markerem, jak gdyby oczko z jednego rękawu i oczko z panelu są razem połączone i przerabiane jako jedno. I dalej znowu przerabiamy sobie dalej. Ja tutaj przerabiam sobie właśnie troszeczkę grubszą włóczką, bo chcę sobie wrobić
od razu tą końcóweczkę. Ona nie jest zbyt długa, więc podejrzewam, że starczy na 2-3 słupki, a resztę wystającą po prostu przewlokę na drugą stronę i schowam. I przerabiam sobie znowu dalej do momentu, gdzie znajdę się z tej strony do doczepienia drugiego rękawa. I już przerobiłam sobie tą część, jestem z drugiej strony, doczepiałam teraz drugi rękawek i robię dokładnie tak samo jak pierwszy, czyli to oczko, którym był pierwszy marker, robimy narzut, będziemy pobierać tutaj właśnie od przodu i jednocześnie doczepiamy sobie właśnie rękawek, czyli to oczko, to pierwsze takie, co jest właśnie duże, zostawiamy i zabieramy sobie te oczko, czyli nakładam sobie na szydełko, a mam nadzieję, że to widać, podciągnę tutaj nitkę, żebyście widzieli, który to jest rząd, czyli to nie, tylko ten poniżej. Przybliżam do siebie te 2 słupeczki, żeby właśnie nie było zbytniej dużej dziury. Przekładam przez nią i dopiero robię sobie taki półsłupek, jeden właśnie z 2. Jest to jak gdyby takie właśnie zmniejszenie. W ten sposób połączę. I oczywiście w tym miejscu przypinamy sobie znacznik. To będzie nasza linia reglanowa, więc bardzo ważne, żeby te znaczniki były, żebyśmy sobie ich nie pogubili. I znowu przerabiam sobie mój rękaw i zatrzymuję się na ostatnim słupku. I jestem tutaj w ostatnim słupku. Ostatni słupek jest słupkiem łączeniowym, więc zostawiamy go w taki sposób, że robimy znowu narzut. Przekładam sobie szydełko tutaj i przekładam w ten słupek, który tutaj jest zaznaczony. Pamiętajcie, że oczko jest tu, a słupek jest tu. W ten sposób są liczone właśnie słupki. Czyli najpierw jest oczko, później jest jak gdyby słupek. I ja sobie tutaj przekładam. Marker można już wypiąć. Nakładam sobie te 2 słupki i znowu zabieram sobie również tą tutaj włóczkę, żeby sobie przerobić razem. I przerabiam jak gdyby jeden taki półsłupek. I mamy połączone kolejne oczko, już ostatnie. Jest to już 4. połączenie i teraz przerabiamy sobie na początek naszego pierwszego markera, czyli ten właśnie taki mój pomarańczowy, żebyśmy właśnie wiedzieli, gdzie jest początek, gdzie koniec. To warto sobie taki marker w innym kolorze, aczkolwiek jest tam na dole włóczka, która się ciągle ciągnie i wyznacza nam początek, ale przy robieniu raglanu można się łatwo pogubić i warto sobie po prostu taki znacznik wpiąć w inną kolorku. I ja sobie dojdę już tutaj do końca, czyli do początku tak naprawdę, dotąd, gdzie jest mój marker. I jestem już w moim miejscu początkowym. I słuchajcie, ja ten rząd przerabiam sobie w całości, to znaczy jeszcze raz dookoła przerabiam sobie wszystko już po prostu razem z rękawkami, tak żeby ustabilizować to połączenie, czyli po prostu wypinam sobie ten marker. Oczywiście jego cały czas musimy wpinać, nie możemy go pominąć, ponieważ tak jak mówiłam, będzie to linia raglanowa. I na początek po prostu przerabiamy sobie pełne okrążenie, pozostawiając marker w tych samych miejscach, gdzie był. Czyli tutaj jadę już sobie dookoła jeszcze raz. I dokładnie, słuchajcie, tak samo robimy przy każdym markerze. Czyli wpinamy w tym samym miejscu. Ja już nie będę tego pokazywać, dokładnie tutaj. I dokładnie tak samo z tamtej strony. Jeśli chodzi właśnie tutaj, słuchajcie, o to połączenie, to ja starałam się właśnie dlatego rękawki bardzo blisko siebie mocować, żeby sweter był dwustronny i tak naprawdę, żeby nie było takich wielkich dziurek i żadnego zszywania. Wydaje mi się, że wygląda tak w porządku. Tutaj mam jeszcze marker z poprzedniego oczka, dlatego ja w ten sposób łączę rękawki i po zrobieniu tego rzędu pokażę Wam po prostu, jak będziemy robić sobie linię reglanową, bo to wszystko będzie zależało od tego, ile oczek ma Wasz sweter, ile ma po prostu oczek same rękawki, ile mają. I ja już przerobię, to już Wam powiem, jak to będziemy liczyć. Ja już przerobiłam sobie całe okrążenie, jestem tutaj w tym miejscu początkowym. Tutaj na razie zatrzymujemy się 2 słupki przed, zostawiamy sobie je w spokoju. Muszę Wam po prostu poświęcić trochę czasu na wytłumaczenie, jak będziemy sobie robić linię raglanową, czyli właśnie zmniejszanie. Zaczniemy od tego, że musicie wiedzieć, ile macie oczek po prostu w całości na panel i na rękawki. Ja, tak jak Wam mówiłam, nabierałam na początek 200 oczek, z tym, że te 200 już nie jest 200, bo pobieraliśmy sobie tutaj zmniejszenia, zarówno z rękawków, jak i z panela, więc obecnie mam 90 oczek z tyłu, 90 oczek z przodu
I ponieważ tutaj też pobieraliśmy, to mam 58 oczek na rękawki. Miałam 60, a przy łączeniu po zmniejszeniu zostało mi 58. Jeśli chodzi teraz o tą linię raglanową, są różne sposoby. Zazwyczaj jest taki sposób, że robimy na przykład jedno okrążenie całe, a drugie okrążenie zmniejszające. I sobie w ten sposób robimy. Kolejny sposób, powiedzmy B, to jest kiedy robimy cały czas okrążenia zmniejszające. Cały czas, po prostu jedziemy dookoła i sobie zmniejszamy. I sposób trzeci, to jest mój sposób, to jest taki miks. Dlaczego miks? Dlatego, że słuchajcie, to wszystko zależy od tego, tak jak Wam powiedziałam, ile macie oczek, ile musicie nadbudować jeszcze centymetrów tego swetra. Bardzo łatwo sobie jest to wyliczyć i popatrzeć, ponieważ mamy już prawie gotowy sweter, więc widzimy, jak on się układa, ile centymetrów wchodzi nam na tak naprawdę na jeden rząd. U mnie 2 rzędy przerobione, 2 rzędy, to jest takie 1,5 centymetra, więc 2 rzędy nie dają mi równo 2 centymetrów, a szkoda, ale tak bywa. Posłuchajcie, ja w ten sposób sobie zrobiłam, że mniej więcej wiem, że jak mam już połączone te rękawki, to nadbudować muszę około 20 cm, nie licząc jeszcze ściągacza. Ściągacz też później jeszcze wykańczamy, więc mówię o 20 cm bez ściągacza w tym momencie, na takim etapie, jakim jesteśmy. Oczywiście linia raglanowa będzie troszeczkę większa, bo to jest linia skośna, natomiast linia prosta 20 cm. I ja to robię tak, że po prostu przykładam sobie centymetr do mojego swetra i patrzę, gdzie mam te 20 cm. I od tego momentu po prostu liczę sobie te rzędy. Czyli tak jak Wam pokazywałam, liczę sobie te rzędy tutaj pomiędzy. Czyli ile ja muszę wykonać jeszcze takich rzędów, żeby stworzyć te 20 cm. U mnie wyszło 30. 30 rzędów muszę wykonać, żeby było 20 cm. Więc powiedzmy, że muszę dookoła zrobić 30 rzędów. I tak samo Wy sobie rozplanujcie. Połóżcie sweter, przymierzcie na siebie, zobaczcie Wasz ulubiony sweter, ile musicie nadbudować i sprawdźcie, jak się wzór tworzy właśnie, ile centymetrów daje nam dana ilość rzędów. Jeśli już wiecie, ile takich rzędów musicie zrobić, to teraz można bardzo łatwo sobie przeliczyć to zmniejszanie, właśnie tworzenie tej linii raglanowej. Tak jak pokazywałam Wam, w zależności od tego, ile macie tak naprawdę oczek na rękawie, bo to głównie się rozchodzi też o oczka na rękawie, ponieważ my zmniejszając pierwszej pozycji, tak jak tutaj Wam pokazywałam, że robimy sobie rząd cały, a drugi rząd zmniejszający, później znowu cały i zmniejszający, to zmniejszamy co drugi rząd, więc wykonując 30 rzędów, ja tak naprawdę pozbywam się z jednej strony po 15 oczek, czyli gdybym wykonała 30 rzędów, to bym tutaj miała minus 15 i tu minus 15, tu minus 15 i tu dookoła minus 15. Czyli tak naprawdę zobaczcie, że na rękawie pozbyłabym się raptem 30 oczek, zostałoby mi 28 na górze, więc to by było zdecydowanie za dużo. Chyba że chcecie tworzyć taki właśnie duży dekolt. Jak wiecie, te 28 spowodowałoby, że dekolt byłby naprawdę szeroki. Można by oczywiście iść dalej i zmniejszać sobie dalej, tworzyć wyżej po prostu sweterek, obniżając tutaj stan pod rękawkami. To wszystko zależy od tego po prostu, no jak chcecie, żeby sweter był zbudowany, jak szybko, żeby się zwężył. Natomiast jeśli chodzi o całe rzędy zmniejszające, to tak jak widzicie, skoro bym zrobiła 30 rzędów i w każdym rzędzie, po każdej stronie tutaj bym zmniejszała, to z kolei bym miała po 30 z każdej strony i to już widać, żeby mi po prostu brakło. Brakłoby mi oczek, żeby stworzyć sobie tutaj te 20 cm. Więc dlatego ja postanowiłam, że będę robiła sobie taki miks. Czyli po prostu muszę troszeczkę pokombinować. Jeżeli Wam się udało na przykład tutaj stworzyć dosyć szeroką linię rękawu, moja jest bardziej taka dopasowana, może dlatego ma tyle tak mało oczek. Gdyby pewnie było tutaj więcej, całkiem spokojnie mogłabym zmniejszać sobie w każdym rzędzie. Na przykład gdybym miała właśnie tutaj te 70 chociażby oczek, to mogłabym zmniejszać w każdym rzędzie, bo po 30 rzędach zmniejszających
pozbyłabym się po 60 oczek, bo pamiętajcie, że zmniejszamy z każdej strony tutaj na rękawie, tak samo i tutaj. Nie dyskutuję tutaj a propos właśnie panelu, ponieważ tutaj mamy dosyć sporo oczek i zawsze nam starczy. Najbardziej się skupiam zawsze na rękawie, czy mi po prostu wystarczy ilość oczek, żebym mogła zmniejszyć sobie sweter. Czyli tak jak widzicie, to wszystko zależy od tej liczby, którą tutaj macie. Oczywiście sweter można mierzyć na bieżąco i sprawdzać, jak to po prostu zrobić. A ponieważ ja mam małą liczbę oczek na rękawie, to może właśnie też będzie dobry powód, żeby Wam pokazać, co zrobić, gdy właśnie nie wiadomo, co zrobić. Więc ja postanowiłam, że pierwsze 10 rzędów zrobię sobie metodą A. Natomiast kolejne rzędy, czyli 20 rzędów, będzie metodą B. Po prostu taki miks. Najpierw zacznę od rzędu całego, czyli to, co właśnie przed chwilą zrobiliśmy, więc uznam, że to był już pierwszy mój rząd cały i kolejny rząd to będzie zmniejszający. Cały, zmniejszający. I takich rzędów wykonam 10 w ten sposób. I po przerobieniu ostatniego rzędu będzie to rząd właśnie zmniejszający. Przejdę do zmniejszania już cały czas, czyli 20 rzędów będzie w okrążeniach cały czas zmniejszania. To jest moja metoda, mój pomysł. Wy możecie oczywiście sobie dowolnie tutaj manipulować i zmieniać, w zależności od tego właśnie, ile macie oczek. Uwierzcie mi, może to wygląda na takie skomplikowane i dziwne, ale bardzo łatwo to można obliczyć, ponieważ wiemy, ile mamy oczek, wiemy, jak się będzie zmniejszał sweterek, wiemy, ile centymetrów zajmuje nam dane oczko, więc możemy nawet wyliczyć sobie, jak mniej więcej będzie wyglądał ten dekolt, z ilu oczek się będzie składał. Bo tak jak mówię, jeżeli ja mam tutaj minus 98 oczek i pozbędę się w tym momencie, jeżeli ja się tutaj się pozbędę, robię 20 rzędów całych, więc zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, biorąc pod uwagę na przykład panel, tu 20 i tu 20, to już się tutaj pozbywam 40 oczek, a tutaj w 10 rzędach nie pozbywam się 10, więc 5, więc to będzie 10 oczek. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Czyli w sumie zamiast 60, których mi właśnie brakło, co tutaj chciałam zrobić, to pozbędę się 50 oczek. I dzięki temu można właśnie sobie łatwo zobaczyć, ile po prostu Wam tych oczek zostanie. Bo u mnie, jeśli suma całkowita tych 50 oczek wyszła, to dzieląc sobie na pół, to wiem, że z jednej strony zdejmę 25 i z drugiej zdejmę 25. I tak będzie w każdym tutaj właśnie mniej więcej rogu zdjęte. I tu mi da końcową liczbę oczek 48, bo tu będzie 50. Więc ja mniej więcej, mając te 48 oczek, mogę sobie tak samo tutaj policzyć, ile miejsca one zajmują, czyli jak szeroki będzie właśnie ten dekolt. Oczywiście to jest wszystko taka kalkulacja, Wy możecie tworzyć własną, możecie próbować, naprawdę nie bójcie się tego, bo warto sobie po prostu wcześniej rozpisać i popatrzeć, jak sweter się będzie zmniejszał, żeby później nie okazało się, że mamy sporo prucia i nam coś nie wyszło. Ja niestety nie tworzę wzorów konkretnie pod czyjś wymiar, pod czyjś rozmiar, tylko pod siebie, więc nie umiem Wam powiedzieć, jaka metoda będzie najlepsza. Musicie po prostu wypróbować swoją najlepszą metodę i nie bać się po prostu kombinować. Ok, jestem w tym miejscu, już Wam pokazuję, jak będzie wyglądał rząd zmniejszający. A rząd zmniejszający będzie bardzo prosty. Ten marker będzie nam mówił tylko o tym, że 2 oczka przed i 2 oczka za musimy przeznaczyć na zmniejszenie. Natomiast oczko środkowe zostaje bez zmian, przerobione jako jedne, jest to nasza linia reglanowa. Czyli tak, robię narzut i tak jak mówiłam, jestem 2 słupki przed. I przerabiam dokładnie tak samo, jak przerabiałam łącząc rękaw. Po prostu nabieram sobie 2, przekładam przez niej włóczkę, przerabiam zwykły słupek w taki sam sposób, tylko po prostu połączone są słupki. I w dalszej części odpinam sobie marker, moja linia raglanowa, więc przerabiam raz, tutaj przerabiam sobie jeden słupek i znowu sobie zaznaczam, żeby się nie pogubić i za znacznikiem również robię rząd zmniejszający, więc 2 słupki na szydełku, przekładam przez te 2 słupki i robię sobie słupek. I tak będzie, słuchajcie, wyglądało każde zmniejszenie. Za każdym razem zmniejszamy zarówno tu i tu, więc 2 słupki przed, 2 słupki po i linia raglanowa. I znowu
dojdę sobie do drugiego znacznika i już sobie tutaj przerobiłam rękawak, jestem w drugim moim punkcie i znowu robimy to samo. 2 słupki przed znacznikiem, przerabiamy razem. Znacznik przerabiamy sobie raz, czyli tutaj jest 1 słupek i znowu sobie go wpinamy i za znacznikiem znowu 2 słupki razem. Czyli tak wygląda rząd zmniejszający. W każdych 4 punktach wykonujemy to samo i dokładnie to samo trzeba wykonać tutaj. Ja już nie będę pokazywać. Technika jest dokładnie ta sama. I się jeszcze zatrzymam tutaj. Ja już przerobiłam sobie cały rząd zmniejszający, czyli w sumie w całym okrążeniu mam o 8 oczek mniej, jeśli chodzi właśnie o cały sweterek. I teraz z tych tutaj 98 mam po całości 90 tutaj 6. Tutaj też mam 96, natomiast w rękawku mam już 56. Właśnie na tym to polega, że na rękaw po 2 oczka się zdejmuje, na panel po 2, na rękaw po 2 i na ten panel przedni po 2. Przez to, że właśnie w każdym punkcie mam taki dyskomfort, mam wrażenie, że trochę zagmatwałam poprzedni raglan, po rozpiskę, jak ja to robię. Mam nadzieję, że jeśli czegoś nie będziecie wiedzieć, to oczywiście piszcie w komentarzach, ja Wam pomogę. Tak jak mówiłam, trzeba po prostu bardziej patrzeć na to, ile macie oczek i jak możecie sobie pozwolić na skracanie niektórych wariantów. I ja jestem, tak jak mówiłam, przy wariancie na razie tak naprawdę A, czyli zrobiłam sobie rząd cały, rząd zmniejszający, jak gdyby mam do zrobienia jeszcze 8 rzędów, bo pierwszy rząd policzyłam jako cały, jako ten właśnie rząd A. I teraz w zależności właśnie od tego, jaki sobie wariant wybraliście, tak trzeba sobie kontynuować. Ja tak mówiłam, jeszcze mam do przerobienia w sumie 8, a później przejdę na ten wariant. Tylko nie chcę już po prostu pokazywać po kolei i przedłużyć tego filmiku, jak ja to będę robić, bo tak jak mówię, to jest akurat sweterek pod moje wymiary dla mnie. Natomiast jeśli chodzi o to właśnie, jak Wy sobie zrobicie, to zawsze metoda jest taka sama, jeśli chodzi o zmniejszanie. Pokazałam Wam zmniejszanie, natomiast ja w tym momencie mogę, jeśli wybralibyście wariant cały czas zmniejszający, czyli powiedzmy, że jesteśmy przy momencie, w którym zrobiliśmy rząd zmniejszający i dalej chcecie zmniejszać, to po prostu zawsze zatrzymujecie się 2 półsłupki przed i zawsze przerabiacie. Z tym, że właśnie ten półsłupek tutaj widzicie, on będzie troszeczkę zawsze grubszy przez to, że był wzięty jako 2. Więc cały czas tak samo wygląda wariant, jeśli chodzi o zmniejszanie. Po prostu 2 przed i 2 po. Natomiast jeśli tak jak ja robicie, że robicie miks albo po prostu raz taki, to ja teraz nie robię tutaj nic. Po prostu przerabiam sobie zwykłe półsłupki tutaj, a zarówno właśnie przed i po nie zmniejszam. Tutaj przerabiam sobie linię raglanową. Cały czas tak samo, czyli tutaj jedno i zaznaczam. I tutaj tak samo cały czas po jednym. Sytuacja się właśnie tylko wtedy zmienia, jeśli od razu robicie w każdym rzędzie zmniejszenie, to za każdym razem zatrzymujecie się 2 przed i 2 po znaczniku i razem przerabiacie. A w rzędach, kiedy robimy całe, nic się nie dzieje, ilość oczek się nie zmienia, po prostu przerabiacie tak samo. Te rzędy moje początkowe 10 będą na pewno troszeczkę inaczej wyglądały, układały się troszeczkę bardziej luźniej, natomiast na ostatnie 20 będzie miało tutaj troszeczkę więcej takich podwójnych słupków, ale to będzie taki efekt dekoracyjny, więc ja tak naprawdę, słuchajcie, przerabiam dalej, po prostu idę zgodnie z moim planem, czyli jeszcze mam do przerobienia 8 rzędów, później 20 rzędów już całych zmniejszających, czyli w wariancie moim B. Natomiast wszystko może jeszcze, wiadomo, ulec zmianie, trzeba po prostu sweterek mierzyć, przymierzać i patrzeć, jak się układa, jak leży. Zawsze można część jedną spróć i popatrzeć, jak to by wyglądało, gdyby było mniej czy więcej zmniejszeń. Nie bójcie się próbować. Robimy coś dla siebie, więc możemy kombinować i patrzeć i układać do woli. Więc ja już się połączę, jak po prostu sweterek będzie miał nadbudowaną już górę. I ja już przerobiłam sobie całą moją linię raglanową, tak się prezentuje i dokładnie zrobiłam tak samo, jak Wam mówiłam, czyli przez pierwsze 10 rzędów było co drugi rząd i kolejne 30 rzędów
było już w każdym. I tak jak właśnie widzicie, jest leszciutka różnica pomiędzy właśnie robieniem w każdym a pomiędzy, ale to jest naprawdę minimalna różnica. Teraz będziemy sobie od razu robić już ściągacz na górze i teraz ja zatrzymuję się w miejscu, gdzie mam początkowo mój marker i tutaj przerabiam sobie rządek już bez zmniejszeń, bo tutaj zaczynaliśmy, więc kończymy bez zmniejszeń. Więc jestem tutaj i już Wam pokazuję, co będziemy robić dalej. Już jestem tutaj i teraz słuchajcie, będziemy bardzo prosto robić sobie ten ściągacz, ponieważ będziemy robić na przemian słupki, półsłupki nawijane, regla nowe raz z przodu, raz z tyłu, z tym, że ja zanim to zrobię, przerobię sobie cały rządek półsłupków nawijanych, czyli nie będę robiła już słupków, tylko same półsłupki nawijane, również reglanowe, reliefowe, przepraszam, reliefowe z przodu. Polega to tylko na tym, że po prostu zamiast robić ten słupek, to ja po prostu przerabiam sobie zwykły półsłupek, będzie wtedy niższy, będzie ładniej wyglądał, ściągacz nie będzie właśnie taki rozciągnięty. Więc po prostu robimy sobie zawsze tak samo, już nie dodaję żadnych oczek, nie odejmuję żadnych oczek, po prostu dookoła przerabiamy sobie półsłupki nawijane, również wbijane tutaj z przodu, tylko się trzeba już nie pomylić, po prostu zrobić sobie półsłupki. One będą właśnie troszeczkę niższe i później jak po przerobieniu całego tego rzędu właśnie zajmiemy się już robieniem sobie ściągacza, czyli dookoła tak samo, taka sama metoda wbijane z przodu, tylko półsłupki nawijane. I już jestem z powrotem, czyli cały rządek przerobiłam sobie półsłupkami nawijanymi, dzięki temu również tutaj właśnie ta linia się zawęzi, reglanowa i będzie to ładniej wyglądać. I teraz właśnie przechodzimy już od razu do przerabiania na zmianę raz półsłupków reliefowych wbijanych z przodu, raz z tyłu. Ja dalej jadę spiralką dookoła, nie zamykam okrążeń, wtedy to ładniej wygląda, a na końcu po prostu pokażę Wam, jak sobie zmniejszać robótkę, żeby też dobrze wyglądało. Więc tak, zaczynamy na przykład od wbijania się tutaj z przodu, czyli przerabiamy sobie tak, a od tyłu robimy również narzut, tylko musimy jak gdyby przełożyć szydełko w ten sposób, że teraz z tej strony widać szydełko, a z drugiej strony jest zahaczony nasz półsłupek nawijany. I przerabiamy sobie tak samo. I znowu raz z przodu, czyli to, co robiliśmy we wzorze, i raz z tyłu. Tylko tutaj są troszeczkę właśnie węższe, krótsze te półsłupki, więc trzeba się po prostu tutaj dobrze wbić, podważyć sobie i przerabiamy sobie tak luźno cały czas. Oczywiście ja mam tutaj liczbę półsłupków nieparzystą, parzystą, coś mi się dzisiaj myli, bo po wykonaniu właśnie całego sweterka, jeśli dobrze zdejmowaliście te oczka i nigdzie nie pomyliliście się, to też powinna właśnie pozostać liczba parzysta. Natomiast jeżeli Wam się zdarzy, że macie nieparzystą tą liczbę i Wam wyjdzie niestety na końcu na przykład nierówny ten ściągacz, że na przykład wyjdą Wam właśnie dwa półsłupki z przodu, to można zawsze sobie po prostu przerobić te dwa razem i wtedy już będziemy mieli, tak jak robiliśmy zmniejszanie, w którymś momencie po prostu sobie przerobić razem, żeby ten błąd po prostu już nie było go widać i żeby wszystko ładnie wyglądało. Natomiast właśnie w dalszych części, dalszych etapach już robienia dalszych rzędów będzie wszystko w porządku. Tego też tak nie będzie widać. Zawsze można uratować sytuację. Nie ma się co przejmować, nie będzie tego widać, że gdzieś tam się pomyliliśmy. I ja już sobie właśnie wykonuję cały czas. Oczywiście czasami się tutaj coś źle wbije. Cały czas sobie wykonuję na zmianę. Raz półsłupki z przodu, raz półsłupki z tyłu. Tutaj ten pierwszy może początkowo rząd będzie trudniej rozpoznać, ale później już będzie coraz łatwiej. Po prostu, żeby się nie pomylić, tworzymy sobie taki ściągacz na górze i ja przerobię sobie pełne okrążenie. Już przerobiłam sobie dookoła, dokładnie tak, samo wszędzie i właśnie jeżeli jesteście już tutaj na początku, to Wam wejdzie, czy macie właśnie liczbę oczek parzystą, czy nie, bo ja tutaj właśnie zrobiłam ostatni słupek
nawijane tutaj od tyłu i ten pierwszy, który tutaj zrobiłam, to był z przodu, czyli po prostu kontynuuję sobie dalej. Jeżeli wzór się na siebie nachodzi, czyli cały czas robimy pod słupkami reliefowymi z przodu, pod tymi, które robiliśmy z tyłu, muszą być właśnie te z tyłu. Teraz robię drugi rządek, czyli u mnie się po prostu wszystko zgadza. Jeśli by się nie zgadzało, tak jak mówię, można po prostu ostatnie 2 półsłupki przerobić sobie razem. I ja taki ściągacz przerobię sobie na jakąś wysokość, może 3 cm i jak przerobię, znowu spotykamy się w tym samym miejscu. Oczywiście warto sobie tutaj zaznaczyć ten pierwszy pozrobiony, żebyśmy wiedzieli, gdzie zaczynaliśmy. Jest tutaj takie delikatne może przejście, ale naprawdę bardzo tego nie widać. Więc ja po prostu przerabiam, mówię Wam, ile sobie przerobiłam i pokażę Wam, jak sobie zniwelować właśnie tą wysokość. Ja już sobie prawie przerobiłam dekolt. Mam tutaj około 2,5 cm. Jest to chyba raz, 2, 3, 4 takie rzędy dookoła. I zatrzymuję się tutaj w ostatnim już rzędzie kilka słupków przez znacznikiem, po to właśnie, żeby zniwelować sobie tą różnicę. A robię to w taki sposób, że zamiast teraz półsłupków nawijanych, zrobię po prostu oczka ścisłe nawijane, czyli wbijam się tak samo, ale nie pobieram już włóczki, tylko po prostu przekładam przez oczka ścisłe. I tak samo z tyłu, to jest może ciężej wykonać, ale się uda. Czyli po prostu przerabiam sobie oczka ścisłe z narzutem, dokładnie w taki sam sposób, jakbyśmy przerabiali półsłupki. I mam tu do zrobienia jeszcze jedno. Dzięki temu już różnica jest właśnie mniejsza i spokojnie będzie można już zakończyć. I tu mam ostatnie oczko do tyłu. Czyli jeszcze raz i przekładam od razu sobie przez te dwie pętelki. I tu mam już ostatnie oczko. Staram się właśnie zakończyć na oczku tutaj przednim, czyli przerabiam sobie jeszcze jedno. Wyciągam sobie pętelkę. Już możemy sobie odciąć. I teraz zrobię po prostu coś takiego, że tą pętelkę, tą tutaj, bijam się szydełkiem tutaj od góry w następne oczko, a pętelkę po prostu przełożę sobie przez to oczko, tutaj z tyłu, a tą włóczkę, która mi tutaj została odcięta, po prostu przełożę przez moją pętelkę. W ten sposób. I teraz po prostu wszystko sobie zaciągamy. Oczywiście tą niteczkę trzeba będzie sobie pochować. Jeżeli sweterek Wasz będzie dwustronny, to wzór naprawdę jest o tyle fajny, że można igiełką tutaj pochować sobie tą włóczkę, poprzekładać tak, żeby nie było widać. W zasadzie tu tą część już mamy zrobioną i ja pokażę Wam jeszcze, jak będę sobie wykończała rękawki i dół. I jeśli chodzi o rękawki, to ja postanowiłam, że tutaj nie będę robiła żadnego ściągacza. Oczywiście Wy możecie go zrobić. Ja pokażę dokładnie na dole, jak będę robiła, więc można tak samo zrobić. Natomiast tutaj po prostu przerobię sobie rządek też półsłupków nawijanych od przodu i dzięki temu właśnie stworzy mi się taka linia. Ładnie się po prostu ten rękaw będzie układał, więc już pokazuję, jak będziemy to robić. Jestem tutaj w miejscu, gdzie mam właśnie łączenie włóczki od rękawu, kiedy robiliśmy właśnie rękaw. A ten rękaw, tak jak widzicie, on się troszeczkę zwija, dlatego ja postanowiłam go tutaj usztywnić. I robimy sobie pętelkę podstawową, zwężamy trochę, wbijamy się tutaj w takie pierwsze luźne oczko i przeciągamy sobie tą pętelkę, robiąc tutaj oczko łańcuszka. Następnie robię narzut, z tym, że właśnie zrobię sobie ten narzut od razu z 2 niteczek, żeby je tutaj ładnie wpleść i przerabiam po prostu półsłupek na reliefowy. Czyli tak samo jak robiliśmy dokładnie właśnie ściągacz na górze, z tym, że po prostu robimy teraz to od drugiej strony, inaczej będzie biegł ścieg i ja cały czas sobie wyrabiam jeszcze tą niteczkę, która była z łączenia i w pewnym momencie ona mi się już tutaj skończy, więc robię pojedynczo. Cały czas właśnie wyszukuję sobie tutaj tych słupków, które wcześniej były stworzone i na tej linii dookoła tworzę sobie półsłupki. I tak naprawdę w taki sam sposób będzie można sobie robić dalej ściągacz.
czyli po przerobieniu całego rzędu tutaj właśnie tych półsłupków, tak jak zaczynaliśmy ściągacz na górze, dekolt, tak samo właśnie można sobie przerabiać ściągacz. Ja zbyt nie mam tutaj szerokiego ściągacza, więc nie potrzebuję zmniejszać, ale oczywiście jeżeli uznacie, że chcecie zawęzić ten ściągacz, to jak najbardziej można co jakiś czas po prostu 2 oczka przerabiać sobie razem, tak jak robiliśmy linię reglanową. Ja tutaj sobie dojdę do tego momentu i tu już jestem prawie na końcu, mam do przerobienia jeszcze 2 słupki i również przerabiam je tak samo, z tym, że ten ostatni zaczepiam sobie właśnie jeszcze o tą włóczkę, która była z tworzenia tak naprawdę rękawu. Po prostu sobie ją również tutaj przerobię. I jestem już tutaj na końcu, również odcinam. Ja nie przerabiam dalej, jeśli chcecie, możecie właśnie w taki sam sposób przerabiać sobie dalej dekolt. Ja po prostu już tutaj łączę z oczkiem kolejnym, tak samo jak wykończaliśmy sobie dekoltik, po prostu przeciskam sobie tutaj to oczko i do tyłu tutaj na końcu przekładam sobie pętelkę w ten sposób i tutaj mocno zaciskamy. I oczywiście też chowamy sobie włóczkę do środka. Ja zostawiam sobie takie wykończenie, nie chcę mieć tutaj ściągacza. Natomiast jeśli chodzi o dół, jestem już na dole, będę wykonywała teraz dolny ściągacz. Tutaj oczywiście robimy bardzo podobnie, czyli zaczynamy od zaczepienia sobie tutaj pętelki podstawowej w ten sposób, zabezpieczenia sobie oczkiem. Można już nawet podwójną tutaj włóczką i zaczynamy sobie od pierwszego słupka, czyli znowu narzut i od razu robię sobie tutaj ten pierwszy słupek pod moim oczkiem i przerabiam sobie półsłupek nawijany, czyli cały czas tak samo przerobię sobie cały rząd, dokładnie tak samo jak Wam pokazywałam na rękawku, z tym, że właśnie tutaj jeszcze staram się przerobić włóczkę, która mi tutaj pozostała, a resztę sobie po prostu pochowam. I teraz tak, ja w trakcie robienia tego ściągacza wpadłam na taki pomysł, że zrobię go troszeczkę inaczej, nie 1 na 1, czyli jeden półsłupek przedni, jeden tylni, tylko po prostu postaram się zrobić 2 na 2, czyli 2 przednie, 2 tylne. To wszystko tak naprawdę też zależy od tego, ile macie oczek, ale jeśli nawet macie liczbę niepodzielną przez 4, to jest właśnie ten moment, w którym możecie stworzyć taką liczbę, bo jeśli na przykład ja wiem, że mam akurat 200 oczek, więc moja liczba jest podzielna przez 4 i uda mi się to zrobić, ale gdyby się okazało, że zostają mi 3 oczka, czy brakuje mi 1 oczka, to jest ten moment, w którym Wy możecie po prostu dowolnie manipulować, bo gdzieś pomiędzy właśnie, tak jak jestem na przykład tutaj, dorobić sobie jeszcze 1 oczko, bądź przerobić razem i wtedy pozbywamy się na przykład w jakimś tam miejscu 1 oczka, i robimy sobie liczbę podzielną przez 4. Po prostu trzeba mniej więcej policzyć i wiedzieć, ile macie tych słupków. Tak naprawdę robimy cały czas na tych samych słupkach, co robiliśmy dookoła, więc ta liczba nie powinna ulec zmianie. Jeżeli ja miałam 200, to teraz też będę miała 200. Jeżeli Wy mieliście, nie wiem, 180, no to po prostu trzeba sobie to podzielić przez 4 i zobaczyć, ile Wam brakuje, bądź ile właśnie chcecie sobie dołożyć. Ja bym raczej proponowała bardziej przerobić oczko na przykład 2 razy, tak żeby była podzielna przez 4, niż dokładać, bo nie chcemy, żeby ściągacz się rozszerzał, więc w tą stronę. Czyli tutaj przerabiamy w taki sposób, jeżeli chcecie mieć ten wzór co ja, żeby po prostu liczba była podzielna przez 4 i tak jak mówię, jeżeli na przykład wiecie, że nie jest podzielna przez 4, ale zostały Wam 3 oczka, to te 3 oczka gdzieś trzeba zgubić, na przykład w którymś właśnie momencie przerobić teraz 2, później za jakiś czas 2, jeszcze 1 i za jakiś czas jeszcze 1 i dzięki temu pozbędziemy się nadmiaru 3 oczek w dowolnych po prostu miejscach. A jeśli macie dalej liczbę parzystą i chcecie na przykład mieć ściągacz taki jak na górze, to oczywiście nie musicie tego robić. Liczba parzysta spowoduje, że 1 na 1 zawsze się uda. Więc ja przerobię sobie dookoła. Ja już tutaj przerobiłam sobie dookoła, nie zaznaczyłam, ale widać ewidentnie tutaj łączenie. Mam tutaj pierwsze oczko i pierwszy półsłupek, który był przerobiony, półsłupek nawijany i mam do przerobienia jeszcze tutaj 2, czyli raz i 2. I
właśnie od tego momentu zaczynamy już sobie ten wzorek, o którym Wam mówiłam, czyli ja mam dokładnie 200 półsłupków. Jeśli już wyprostowaliście sobie tą liczbę, żeby była podzielna przez 4, to zaczniemy sobie po prostu robić 2 na 2. I ja tutaj oczywiście dalej nie łączę, znowu spracuję w spiralce, czyli tak, wbijam się tutaj w pierwszy ten półsłupek, on jest troszeczkę większy, bo przerabiałam sobie włóczkę z poprzedniego, robię raz i jeszcze raz robię w przedni 2. Oczywiście już tego nie trzeba znaczyć, natomiast jeśli chcecie właśnie zobaczyć, jak Wam tutaj to wyszło, można sobie te pierwsze słupki tutaj zaznaczyć, żeby było wiadomo, że one tutaj były jako 2 przednie i żeby skończyć właśnie na tych tylnych. I następnie właśnie wzór polega na tym, że już od tyłu się tutaj wbijamy i przerabiamy sobie 2 takie rzędy, po prostu 2 słupki od tyłu i 2 z przodu. Raz i 2. I znowu 2 tutaj z tyłu. Cały czas przerabiam to słupkami nawijanymi. Nie robię z półsłupkami nawijanymi. Nie robię to ze słupków, bo słupki trochę wydłużają, są bardziej takie luźniejsze. Wolę, żeby ten ściągacz był taki gęstszy, więc przerabiam to z półsłupków. Jeśli wolicie z słupków, oczywiście możecie sobie dowolnie zrobić, jak Wam się podoba. Pierwszy rząd na pewno będzie trudniejszy do przerobienia, a później już pójdzie łatwiej. No, zawsze te pierwsze to są takie, że trzeba poszukać. I oczywiście pamiętamy, żeby robić po 2, bo jeśli się gdzieś pomylimy, to trzeba będzie po prostu spróć. Ja sobie przerobię ten rządek i pokażę Wam, jak wyszło tutaj na końcu. I już sobie przerobiłam ten pierwszy rząd i jeżeli Wam wszystko wyjdzie dobrze, to właśnie jeżeli zaczęliśmy tutaj od 2 półsłupków z przodu, to na końcu zostały mi tutaj do przerobienia 2 te półsłupki z tyłu i po prostu przerabiam sobie. To jest oznaka, że mam liczbę podzielną przez 4 i się wszystko zgadza. I teraz słuchajcie, ja robię tak jak zawsze, czyli dookoła, po prostu marker już wypinam, nie będzie mi potrzebny. Natomiast jeśli chodzi o to, gdzie zakończyć, to oczywiście staramy się tutaj zakończyć, czyli w miejscu, gdzie właśnie zaczynaliśmy, bo wtedy wiemy, że mamy pełne kółeczko, więc po prostu dla mnie ta włóczka tutaj jest takim wyznacznikiem, gdzie mam skończyć. Natomiast po prostu dalej przerabiam sobie tak samo, czyli już mam ułatwioną sytuację, bo już mnie prowadzi wzór i już się nie powinniśmy tutaj pogubić, czyli po prostu cały czas tak samo, 2 przód i 2 tył. I ja sobie już przerobię dookoła sama, powiem Wam dokładnie, jak to u mnie wyszło. Będę robiła dotąd po prostu, dokąd mi starczy włóczki. I połączymy się i pokażę Wam jeszcze, jak sobie tutaj właśnie zakończyć. Ja już przerobiłam sobie mój ściągacz, tyle udało mi się zrobić, jest to około 11-12 cm. Oczywiście taki sweter można sobie robić dalej, ten ściągacz może być większy w zależności od tego, ile po prostu macie motków. I na końcu, tak jak tutaj Wam mówiłam, dla mnie koniec jest miejscem, gdzie miałam tutaj właśnie początek, z tyłu mam tutaj niteczkę, więc wiem, robię dokładnie tak samo, jak robiłam sobie przy ściągaczu na górze, czyli przerabiam sobie oczko tutaj ścisłe, wbijając się właśnie w ten słupek i następnie w następnym oczku po prostu przekładam sobie tutaj to oczko. W ten sposób tam idzie, a ta włóczka wystająca przechodzi przez oczko i zaciskamy. I oczywiście niteczkę chowamy do środka i w zasadzie sweterek gotowy. I ja Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście i dotrwaliście do końca i oczywiście do usłyszenia w następnym filmiku.